Bonjour, dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Was na spacer po cmentarzu Montparnasse. Ten znajdujący się w południowo-wschodniej części Paryża cmentarz jest jednym z najstarszych i największych cmentarzy na terenie miasta, razem z cmentarzami Père Lachaise, Montmartre i Passy. Warto wspomnieć, że cmentarz Père Lachaise, Montmartre i Montparnasse to cmentarze przyciągające turystów, bo spoczywa tam wiele znanych osobistości. Na cmentarzu Passy też parę grobów znanych osób by się znalazło, jednak jest ich tam zdecydowanie mniej. Powierzchnia cmentarza Montparnasse wynosi 19 hektarów, co czyni go drugim największym cmentarzem w stolicy, zaraz po cmentarzu Père Lachaise, którego powierzchnia wynosi prawie 45 hektarów. Jako ciekawostkę historyczną warto wspomnieć, że wszystkie 4 zacytowane przeze mnie cmentarze początkowo znajdowały się poza granicami miasta. Po kryzysie sanitarnym spowodowanym przepełnionym cmentarzem niewiniątek, który kiedyś znajdował się w centrum Paryża i z którego szczątki zresztą przeniesiono później do katakumb, władze wprowadziły zakaz tworzenia cmentarzy na terenie miasta. Dopiero po licznych zmianach administracyjnych cmentarze Passy, Père Lachaise, Montmartre i Montparnasse zostały włączone do terytorium dzisiejszego Paryża. Cmentarz Montparnasse, wcześniej nazywany cmentarzem południowym, inaugurowano 25 lipca 1824 roku, a co za tym idzie, również tamtego dnia odbył się tam pierwszy pochówek. Cmentarz powstał na ziemiach 3 dawnych gospodarstw rolnych. Do tej pory na terenie cmentarza zachowała się po nich pamiątka, niewielki młyn nazywany Młynem Miłosierdzia. Niegdyś na tamtejszych terenach takich młynów była cała masa. Po otwarciu cmentarza młyn stał się siedzibą dozorcy cmentarza i tak jak i cały cmentarz zresztą, młyn znajduje się na liście zabytków historycznych. Warto wspomnieć, że prace przygotowujące ziemię do otwarcia cmentarza trwały aż 20 lat i sprawa nie była prosta, bo kiedyś w miejscu gospodarstw rolnych znajdowały się kamieniołomy. Cmentarz Montparnasse znajduje się w 14 dzielnicy Paryża, która uważana jest zresztą za jedną z najbardziej żywych, ruchliwych dzielnic miasta, a przechadzając się po cmentarzu mamy niemal doskonały widok na jeden z symboli Paryża, wieżę Montparnasse, która zaliczana jest do najwyższych budowli w kraju. Na cmentarzu Montparnasse znajduje się 35 000 grobów, w których spoczęło ponad 300 000 osób, a tak jak i 3 pozostałe największe paryskie cmentarze, cmentarz Montparnasse w dalszym ciągu jest cmentarzem czynnym i rocznie chowanych jest tam około 1000 osób. Cmentarz można zwiedzić zupełnie za darmo, na własną rękę. Przy każdym wejściu na teren cmentarza znajduje się plan cmentarza, na którym zaznaczone są najczęściej odwiedzane groby. Jest ich około 200 i w dalszym ciągu dodawane są nowe. Ten sam plan pobrać też można skanując kod QR i istnieje też możliwość wypożyczenia planu cmentarza u dozorcy. Przewidywany czas zwiedzania cmentarza to 2 godziny i moim zdaniem to idealny czas, kiedy chcemy po prostu się przespacerować i zobaczyć, jak wygląda cmentarz. Jeśli jednak szukamy konkretnych grobów, to tego czasu trzeba zdecydowanie więcej i często jedna wizyta na cmentarzu po prostu nie wystarczy. Są groby, które można znaleźć bardzo łatwo, bo znajdują się one tuż przy chodniku, ale są też takie, gdzie naprawdę trzeba się natrudzić, żeby je odnaleźć. Najprościej znaleźć chyba można grób Jacques'a Chiraca, bo znajduje się na rondzie na placu centralnym samego cmentarza. No a rondo zdobi ogromny posąg, posąg pamięci bądź Génie du sommeil éternel autorstwa Horace'a Dayona.
Cmentarz Montparnasse jest cmentarzem wielowyznaniowym. Pochowani są tam zarówno chrześcijanie, jak i Żydzi czy muzułmanie. Dawniej cmentarz podzielony był na strefy wyznaniowe. Dzisiaj one już nie istnieją i wszystkie groby są wymieszane, ale w dalszym ciągu można zauważyć ogromne skupiska grobów żydowskich. Nagrobki na cmentarzu zdobią symbole religijne, ale jednak na ogromnej ilości grobów próżno takich symboli szukać. Często za to zarówno na grobach osób znanych, jak i zwykłych zjadaczy chleba pojawiają się jakieś przedmioty kojarzące się ze zmarłym, przedmioty, które zmarły uwielbiał. Ślady szminki, długopisy, ołówki, bilety na metro, czasopisma, czapki z daszkiem, piłki, koła ratunkowe. To wszystko można spotkać na nagrobkach na cmentarzu Montparnasse. Paryskie cmentarze często traktowane są jako muzea na świeżym powietrzu. Dlaczego? Poza zwykłymi, prostymi, tradycyjnymi nagrobkami, znaleźć tutaj można też ogromne, starodawne i nawet nowoczesne kaplice, rzeźby, nagrobki mniej lub bardziej nietypowe. Motywy biblijne, mitologiczne, anioły, szkielety, błazny, demony, gargulce, doskonałe przykłady francuskiej sztuki sepulkralnej. Cytując pewną profesor historii sztuki Elisabeth Brouillet, cmentarz Montparnasse to miejsce niezwykle przesiąknięte historią i sztuką. Spacerując wśród grobów można poczuć ducha minionej epoki i poznać losy wielu wybitnych postaci, które tworzyły kulturę Francji i Europy. Cmentarz Montparnasse to miejsce wiecznego spoczynku elity intelektualnej i kulturalnej Francji i nie tylko. Pomiędzy grobami zwykłych śmiertelników spoczywają tutaj znane we Francji i za granicą osobistości, politycy, aktorzy, wydawcy, artyści, naukowcy, filozofowie, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Samuel Beckett, Camille Saint-Saëns, Charles Baudelaire. Jego groby na cmentarzu są nawet dwa. Jeden grób rodzinny, który trudno dostrzec, i jeden większy, który jest cenotafem. Spoczęli też tutaj Guy de Maupassant, Jacques Chirac, André Citroën, Serge Gainsbourg, Julio Cortázar, Eugène Ionesco, Jane Birkin i jej córka Kate Barry. No i są to tylko nieliczne nazwiska wielu osobistości, które spoczęły na cmentarzu Montparnasse. Znajdują się też tutaj pomniki upamiętniające strażaków i policjantów, którzy zginęli na służbie na ulicach Paryża, pomniki ku pamięci żołnierzy poległych w wojnie francusko-pruskiej i za czasów komuny, a także liczne groby zbiorowe zakonników. Przechadzając się po cmentarzu Montparnasse, można odwiedzić grób siostry Rosalie Rondu, siostry zakonnej beatyfikowanej w 2003 roku przez papieża Jana Pawła II. Grób ten jest zawsze zadbany i pełen jest świeżych kwiatów złożonych przez osoby, które doznały cudów poprzez wstawiennictwo siostry Rosalie. Na cmentarzu Montparnasse znaleźć też można polskie akcenty. Nie ma ich tak wiele jak na cmentarzu Montmartre czy cmentarzu w podparyskim Montmorency, bo tam polskich grobów jest cała masa. Jednak na cmentarzu Montparnasse, poza grobami Polaków, którzy byli zwykłymi mieszkańcami Paryża, znalazły się m.in. mogiły zbiorowe weteranów powstania styczniowego, listopadowego, a także weteranów innych ruchów niepodległościowych. Z
paryskimi cmentarzami wiążą się liczne legendy i anegdoty. Najwięcej z nich dotyczy oczywiście cmentarza Père Lachaise, ale na temat cmentarza Montparnasse też się coś znajdzie. W 1849 roku wszyscy Paryżanie śledzili sprawę wampira z Montparnasse. Przez wiele miesięcy na terenie cmentarza codziennie rano znajdowano ekshumowane i zbezczeszczone zwłoki. W końcu postanowiono skończyć z tym procederem i pewnego wieczoru zastawiono na wampira pułapkę. No i złapano go oczywiście na gorącym uczynku. Wampirem z Montparnasse okazał się być sierżant François Bertrand, nazywany później sierżantem nekrofilem. Skazano go na rok więzienia za bezczeszczenie zwłok i nekrofilię, a później wysłano na przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym. Istnieje też bardzo ciekawa anegdota na temat najdroższego pomnika na cmentarzu i wbrew pozorom nie należy on do żadnej znanej we Francji czy na świecie osoby. To grup Tatiany Raszewskiej, rosyjskiej bądź ukraińskiej arystokratki, która przyjechała do Paryża na studia. Młoda studentka medycyny, nieszczęśliwie zakochana w lekarzu rumuńskiego pochodzenia, popełniła samobójstwo, powiesiła się w swoim pokoju. Kochanek Raszewskiej polecił rodzicom dziewczyny wykonanie pomnika u znajomego, zupełnie jeszcze wtedy nieznanego, rumuńskiego artysty Konstantina Brancusiego. Swoją nogą Brancusi również spoczął na cmentarzu Montparnasse w prostym grobie własnego projektu wykonanym z białego marmuru. Brancusi stworzył prostą, minimalistyczną rzeźbę i nazwał ją Le Baiser, czyli pocałunek. W 1911 roku została ona wyceniona na zaledwie 200 franków. Do tego rodzice dziewczyny uznali, że ta rzeźba jest zbyt odważna i chcieli ją zmienić. Niestety przed przyjazdem do Paryża powstrzymała ich panująca wtedy sytuacja polityczna na świecie, więc rzeźba znajduje się na cmentarzu Montparnasse po dziś dzień. A Brancusi, a właściwie jego twórczość, zyskała popularność dopiero prawie 100 lat później. Pocałunek wyceniono na kwotę 50 milionów euro, a dealer sztuki Guillaume Duhamel odnalazł potomków Raszewskajów i poinformował ich o tym fakcie, co zaowocowało wielką sądową walką rodziny Raszewskajów z władzami Paryża. Raszewskajowie chcieli ściągnąć rzeźbę z grobu i po prostu ją sprzedać, co nie było takie proste, bo obiekt jest zabytkiem historycznym. Na prośbę rodziny na dłuższy czas rzeźbę zasłonięto drewnianą skrzynką, zainstalowano kamery i położono tabliczkę "nie dotykać". Miało to chronić rzeźbę przed zniszczeniem lub, jak twierdzą niektórzy, przed oglądaniem dzieła całkowicie za darmo. W każdym razie zdaje się, że władze Paryża tę walkę wygrały, bo zgodnie z wyrokiem sądu rzeźba jest nieodłącznym elementem pomnika i rodzina Raszewskajów nie ma prawa jej zdemontować. Na szczęście dla zwiedzających cmentarz. Cmentarz Montparnasse to zielone płuca Paryża. Zasadzono tutaj blisko 1200 drzew, głównie lipy, klony, sofory, tuje, jesiony i drzewa iglaste. To również dom wielu gatunków popularnych na cmentarzach ptaków, jak wrona, muchówka szara, wodniczka czarnogłowa, dzięcioł zielony czy kanarek.
dobrze, to już jest niestety koniec dzisiejszego spaceru. Dziękuję Wam bardzo za wspólną wizytę na cmentarzu Montparnasse. Mam nadzieję, że Wam się ona podobała. Dajcie koniecznie znać, jeśli udało Wam się już cmentarz Montparnasse odwiedzić. Dajcie znać, czy udało Wam się go zwiedzić w całości. No i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku z Paryża. A bientôt!